Nadchodzące spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce może stać się jednym z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń politycznych ostatnich lat. Termin to 15 sierpnia, ale już dziś eksperci ostrzegają, że może ono oznaczać powolną porażkę Ukrainy. Dlaczego? Bo okoliczności sprzyjają Moskwie, a sam format rozmów budzi wątpliwości. Alaska to miejsce symboliczne. W 1867 roku Stany Zjednoczone kupiły ją od Rosji za 7 200 000 dolarów. Teraz ma się tam odbyć szczyt, na którym, według doniesień, Putin może próbować sprzedać swój tzw. terytorialny deal stulecia. Chodzi o to, aby Ukraina oddała Rosji tereny, których rosyjska armia nie zdobyła. W zamian miałoby dojść do zawieszenia broni. Wysłannik Trumpa, Steve Witkoff, miał już sugerować, że Ukraina mogłaby oddać niekontrolowane przez Moskwę części obwodów donieckiego i ługańskiego. To propozycja, która spotkała się z przerażeniem Kijowa i europejskich sojuszników. Sytuacja na froncie jest trudna. Rosja jest bliska okrążenia miast Pokrowsk i Konstantynówka. W kolejce do zagrożenia stoją Kramatorsk i Słowiańsk, gdzie wciąż mieszkają tysiące cywilów. Sceny ewakuacji mogłyby stać się propagandowym sukcesem Kremla. Donald Trump publicznie sugeruje, że porozumienie jest blisko i może zakładać wymianę terytoriów. Według analityków zysk Ukrainy byłby jednak symboliczny. Chodzi o niewielkie skrawki przygranicznych terenów w obwodach sumskim i charkowskim. W tym samym czasie europejscy przywódcy wydali wspólne oświadczenie. Podkreślili, że droga do pokoju na Ukrainie nie może zostać wytyczona bez jej udziału. Zaznaczyli, że poważne negocjacje mogą odbywać się tylko w warunkach zawieszenia broni lub przynajmniej ograniczenia działań wojennych. Sygnatariusze, w tym prezydenci Francji i Finlandii, premierzy Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej, jasno stwierdzili, że granice nie mogą być zmieniane siłą. Obecna linia kontaktu powinna być punktem wyjścia do rozmów. Dodatkowo zapewnili, że Europa nadal będzie wspierać Ukrainę wojskowo, finansowo i politycznie, a także utrzymywać sankcje wobec Rosji. Tło polityczne jest złożone. Putin od dawna dąży do podporządkowania całej Ukrainy oraz resetu w relacjach z USA. Fakt, że został zaproszony do Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy od dekady, może być sygnałem dla świata, że rozgrywka wchodzi w nową fazę. Skutki tego spotkania mogą dotknąć nie tylko Ukrainy, ale też bezpieczeństwa w całej Europie, a nawet globalnej równowagi sił. Najbliższe dni pokażą, czy będzie to krok w stronę pokoju, czy raczej początek trudnych kompromisów kosztem suwerenności Ukrainy. Jeśli chcesz być na bieżąco z analizami takich wydarzeń, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych materiałów.